Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Witaj w centrum Hollywood na Florydzie. Idę zaraz tutaj w stronę knajpki, bo umówiłam się z koleżanką, natomiast po drodze chciałam opowiedzieć szybkie story time o panu John Cena, który kiedyś właśnie był takim nawet nie wiem, czy był bokserem, czy wrestlerem, czy jakimś takim, nie wiem kim był, ale jak włączyliście ten odcinek, to na pewno go kojarzycie. I słuchajcie, ja pierwszą pracę taką większą, jaką dostałam, aktorską, że faktycznie miałam kontrakt i fajnie zarabiałam, to było dla Saturday Night Live w 2016 to było. I dostałam pracę jako damska wersja Donalda Trumpa. To znaczy postawili mi włosy, zrobili mi pomarańczową twarz i tylko białe jakby wokół gałek ocznych, czerwony krawat, garnitur i miałam iść po wybiegu jak Donald Trump. I generalnie odcinek, ten sketch, bo to jest taki program sketchowy, miałam zresztą odcinek o tym, jak byłam dublerką Taylor Swift dla tego programu. Oba razy wydarzyło się to samo. Mianowicie tutaj akurat dzień przed dostałam angaż i podwyższono mi jakby mój kontrakt, bo miałam być zwykłą statystką, a drugi raz przy okazji Taylor Swift to wydarzyło się w ten sam dzień. Także tutaj było tak, że dostałam po prostu ten angaż, zadzwonili do mnie wieczór wcześniej, słuchaj, że potrzebujemy damskiej wersji Donalda Trumpa, żeby przejść się po wybiegu, a tutaj mamy w pliku napisane, że pracowałaś jako modelka i jesteś też blondynką wysoką, także chcielibyśmy Ci zaproponować angaż. Ja mówię, super, to była moja pierwsza duża praca. No i faktycznie okazało się, że ładnych kilka tysięcy dolarów zarobiłam z tej pracy. Już teraz nie jestem w stanie powiedzieć ile, bo to już kilka lat minęło, a co chwilę jakieś czeki przychodzą, kolejny fajny mural za mną. Co chwilę jakieś czeki przychodzą, wiecie, raz przyjdzie na $30, raz przyjdzie na 500, różnie to jest, czasem przyjdzie na $7, bo za każdym razem jak ktoś ogląda później ten jeden odcinek Saturday Night Live, w którym ja występowałam, nawet nic nie mówiąc, tylko po prostu chodząc po wybiegu, to wtedy dostaję za to po prostu czek, pieniądze, liczą ile jakby zostało sprzedanych, nie wiem, egzemplarzy, jeśli chodzi o ten odcinek i tak dalej. No i wyobraźcie sobie, że wtedy ten odcinek, który wtedy nagrałam, prowadził go John Cena właśnie. Ale ja go nigdy, słuchajcie, nie poznałam. Ja tylko dostając te czeki kolejne z moimi tantiemami, to tylko było napisane SNL John Cena, jako że on wtedy prowadził ten jeden odcinek. No i mija kilka lat. Ja sobie popiłam w jeden dzień, a w następny dzień mam iść do pracy. No i jak wiadomo, zdarza się czasem pójść delikatnie na kacyku. Więc poszłam delikatnie, słuchajcie, na kacyku do pracy. I co się okazuje? Okazuje się, że na planie tego filmu mam rulkę taką, to się nazywa featured, taką, że będzie mnie lepiej widać, że nie jestem zwykłą statystką. Myślałam, że będę zwykłą statystką gdzieś w tle, a tutaj mam taką rulkę, że widać mnie blisko, a ja kurde, podkrążone oczy, w ogóle totalnie taka zrąbana, nie? No dobra, ale się udało, przeżyłam ten dzień. No i w scenie właśnie był John Cena, okazało się, że to jest film o nim, grał tam jakiegoś polityka. Nazywa się chyba The Independent, tak się chyba film nazywa. No i pokazuję Wam też teraz ułamki tego filmu, w których właśnie mnie widać. I przyszedł moment taki na koniec już nagrywania, gdzie ja sobie myślę, dobra, ja mu muszę powiedzieć o tym SNL, że kurczę, że mam jego nazwisko, mam na każdym swoim czeku, a nigdy go wcześniej nie poznałam. Więc faktycznie ja do niego po kręceniu podeszłam do niego i mówię do niego, słuchaj, ja tak chciałam się tylko przywitać, bo ja byłam w tym SNL, co prowadziłeś i na każdym jednym czeku mam Twoje nazwisko, a nigdy Cię nie poznałam, także cieszę się, że w końcu mogłam Cię poznać. Miał taki szeroki uśmiech, tak się fajnie uśmiechnął. Mówił, że super i że cieszy się w takim razie, że mogliśmy się w końcu poznać i razem popracować.
Także to było bardzo miłe i bardzo, naprawdę bardzo sympatyczny facet. I ja zwracam dużą uwagę, jaki ktoś jest między kręceniem scen. Jacy są, nie wiem, dla ludzi oświetleniowców, dla dźwiękowców, jakim po prostu są człowiekiem tak poza kręceniem. Wtedy najlepiej można poznać się na kimś. No i on faktycznie, słuchajcie, był super facetem, był dla wszystkich przemiły, z wszystkimi żartował. Bardzo na mnie pozytywne zrobił wrażenie. No i to tyle w sumie, tyle jeśli chodzi o moją interakcję z nim, tyle jeśli chodzi o mój mały wkład do tego filmu Independent na kacu, ale zawsze, słuchajcie, coś. Mam przynajmniej kawałek tego klipu, który mogłam Wam tutaj pokazać, że faktycznie wzięłam udział w kręceniu tego filmu. I poznałam przy okazji Johna Cenę i z nim pogadałam. I tam też w tej scenie jest taka babeczka z Orange is the New Black, której się zawsze bałam, bo ona gra taki trochę czarny charakter w tym serialu. Także ją też fajnie było poznać i się przekonać, że nie taki diabeł straszny, jak ją malują i że w rzeczywistości też jest spoko, fajną kobietą. A ja teraz już tutaj spadam do knajpki greckiej, bo spotykam się właśnie z koleżanką tutaj w centrum Hollywood. Dzięki wielkie za zobaczenie tego odcinka i do zobaczenia w środę na dłuższym odcinku Polki w Ameryce. Pa!